Cześć, nazywam się Marcin Montana, a to jest program Power from Hell. Panowie, żar się leje z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. Że tym oto cytatem zaczynamy dzisiejszy odcinek, ponieważ temperatury dochodzą do 35 stopni Celsjusza. Jest naprawdę bardzo gorąco. Na szczęście nagrywam już tak pod wieczór, więc się trochę ochłodziło. I w dzisiejszym programie jak w życiu zdobyć szczęście i sukces? Kurwa, nie wiem. Kończymy ten program. Cięcie. No dobra. Cele i plan działania. To dzisiaj na tapecie. Może zaczniemy od fajnego cytatu. Słuchajcie tego. Jego świat to świat czynu. Miejsce, w którym właśnie on sprawia, że dzieją się rzeczy. On sprawia, że dzieją się rzeczy. My sprawiamy, że dzieją się rzeczy. Samo nic się nie wydarzy. No, może wszechświat nam czymś delikatnie pomoże, ale nie zrobi niczego za nas. My sprawiamy, że rzeczy się dzieją. Więc pierwszą bardzo ważną rzeczą jest wiara. Wiara w nas samych, wiara w to, co robimy, w to, co chcemy osiągnąć, wiara w naszą pracę. Tak, wiara to potężna siła. Może drugi cytat. Wiara to potężna siła, a gdy jest właściwie skierowana, może pobudzić człowieka do wielkich czynów. I znów może pobudzić człowieka. Nie zrobić coś za niego, tylko go pobudzić go do działania. Jeśli wierzysz, to idziesz w tym kierunku i działasz, robisz coś. Także bardzo ważna rzecz, trzeba ze swojego słownika wyrzucić słowo nie potrafię. No bo jeśli myślisz, że nie potrafisz czegoś zrobić, no to co? Nie zrobisz, no bo nie potrafisz. Jeśli masz wiarę w to, co chcesz zrobić, masz trochę wiary w siebie, to wyrzucisz to nie potrafię, zastąpisz to słowem potrafię i zaczniesz działać. Jest duże prawdopodobieństwo, że ci coś wyjdzie. No ale się nie potrafię, nie umiem, no nie umiesz, no to się naucz. Bo nie zostanę na przykład doradcą nieruchomości. No bo nie znam się na tym, a bardzo bym chciał. No jeśli mówisz, że nie zostaniesz, nie potrafisz, no to nie zostaniesz, nie potrafisz. Więc trzeba zamienić to słowo nie potrafię na, nawet jak nie na potrafię, ale nauczę się, zrobię, osiągnę, spróbuję. Także wiara jest kluczem. Bardzo ważna sprawa. Naprawdę potrafisz zrobić bardzo wiele, jeśli się na tym skoncentrujesz i uwierzysz, że to właśnie zrobisz. I następnym krokiem jest stawianie sobie celów. No jest w życiu tak, że ludzie, którzy mają cele i je realizują, wyznaczają cele innym ludziom, tym, którzy tych celów nie mają. Także jeśli nie masz wyznaczonych w życiu celów, nie bardzo wiesz, dokąd zmierzasz, błąkasz się, no to sorry, ale będziesz zawsze pracował dla kogoś innego. Ktoś ma cele swoje, więc będzie swoje cele uzyskiwał przy pomocy innych ludzi. Będzie tym ludziom wyznaczał cele, żeby
mieć dla siebie profity. Ale jeśli masz cel, do niego zdążasz, to być może będzie tak, że to ty będziesz wyznaczał cele innym ludziom. To jest bardzo proste. Hierarchia w korporacji czy w firmie jest menadżer, szef wyznacza cele menadżerowi, menadżer wyznacza cele kierownikom, kierownicy wyznaczają cele pracownikom szeregowym. I tak to wygląda w korporacjach, no i ogólnie w życiu. Dobrze. Nie koncentrujmy się na przeszkodach, tylko na rozwiązaniach. Tak, to już w którymś odcinku o tym mówiłem. No, to jest kurwa bardzo proste. Jeśli masz jakieś problemy, a koncentrujesz się na tych problemach, no to będziesz się paplał w tych problemach jak w gównie, jak w rzadkim gównie i nigdy z nich się nie wydostaniesz. Bo będziesz cały czas myślał o tych problemach, będziesz taplał się w nich i nic z tego nie będzie. Musisz myśleć o rozwiązaniu. Masz problem? Każdy ma z nas problemy. Ja mam cholerne problemy, ale staram się trzymać fason. Nieraz też są chwile załamania, każdy ma chwilę załamania. Nie jesteśmy robotami, ale trzeba się szybko otrząsnąć, dać po pysku parę razy. Dobra, weź się kurwa w garść człowieku, wyłaź z tego gówna i działaj. Rozwiązanie. Szukamy rozwiązania problemów, a nie się tymi problemami okładamy ze wszystkich stron. Do niczego nas to nie zaprowadzi. Kolejnym punktem jest nie osiągniesz sukcesu oszukując, wykorzystując innych ludzi. To jest bardzo krótkotrwałe. Weźmy na przykład piramidę finansową. Piramida finansowa jest stworzona po to, aby zarobił pomysłodawca i jego najbliżsi współpracownicy. Reszta osób straci pieniądze, które, że tak powiem, zainwestowała, w ich mniemaniu zainwestowali, ale tak naprawdę oddali komuś swoje pieniądze i oni wszyscy stracą. Zarobią ci, którzy to wymyślili, i grupka jakiś tam na samym szczycie i najbliżsi współpracownicy, pomysłodawcy tegoż projektu. No dobrze, zarobią pieniądze, nawet bardzo duże pieniądze, ale co z tego, jak w 99% ci ludzie skończą w więzieniach. Bo to tak czy owak to wyjdzie. Wyda się. I co? Warto było? Tak muszą te pieniądze oddać. No, jeśli nie mają, gdzieś tam porozlokowali te pieniądze, zabezpieczali się, no bo na pewno tak zrobili, bo znaczy nie ma przypadków, żeby ludzie, którzy włożyli w piramidy finansowe, odzyskali swoje pieniądze. Także potracili na zawsze. Tamci ludzie posiedzą w więzieniach, no ale wyjdzie z więzienia po długich latach, dostanie z 20 lat, 10. No jakieś tam pieniądze sobie zabezpieczył, no ale co to za życie? Może go później dopadną ci, którzy mu zaufali i skończy na stryczku gdzieś albo w piwnicy. Także zdobycie pieniędzy poprzez oszukiwanie ludzi to nie jest sukces. Nie wiem, różni są ludzie, może oni się dobrze czują z tym, że oszukali, a jaki jestem fajny, cwany, kurwa, oszukałem tamtego, ale to nie jest sukces. Sukces jest, jeśli pomożemy innym ludziom osiągnąć ich mniejsze sukcesy. Wtedy nasz sukces jest pełny. Tak jak w życiu. Żeby była pełnia sukcesu, musimy spełniać warunki jak zdrowie, rodzina, pieniądze, rzeczy materialne, miłość. Jeśli mamy to wszystko, wtedy jest sukces, bo możemy być bardzo bogaci, a być człowiekiem samotnym i nieszczęśliwym. Możemy być
bardzo bogaci, ale mamy chore dziecko. I to nie jest powód do szczęścia, nawet jak ma się miliony. Także pełen sukces to jest takie zatoczone koło i spełniamy te właśnie warunki. Na sukces składają się też 3 elementy. Kierunek. Musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Musimy obrać sobie kierunek i za wszelką cenę do niego dążyć, iść w tym kierunku. Równowaga. Właśnie. Właściwa proporcja. Rodzina, zdrowie, praca. Te wszystkie, te 3 części muszą się zazębiać. Tak jak mówiłem wcześniej. Jedno bez drugiego wyklucza sukces. Możesz być, nie wiem, możesz nie pragnąć bogactwa, ale jeśli jesteś, czy nawet nie mówimy o bogactwie, o jakichś pieniądzach fajnych, żeby fajnie sobie żyć. No jeśli jesteś samotny, nie masz rodziny, no to możesz powiedzieć, nie potrzebuję pieniędzy, chodzisz sobie, wąchasz kwiatki, przytulasz się do drzew. Jesteś szczęśliwy. No to jest okej. Ale jeśli masz rodzinę i mówisz, że nie potrzebujesz pieniędzy, no to jesteś egoistą. Bo jeśli dziecko do ciebie powie, tatusiu, potrzebuję, no chciałbym coś dobrego zjeść, jakiegoś fajnego, nie wiem, hamburgera, zabierz mnie do McDonalda. A tatuś mówi, synku, teraz muszę przytulić się do drzewa. Nazrywaj sobie szczawi. To jest egoizm w czystej postaci. Takie wyrzucanie ze swojej głowy jakichś ambicji, które no, każdy powinien jakieś mieć. Bo nie jest do niczego, do szczęścia mi jest nic niepotrzebne, wystarczy drzewo, słońce, ptaszki śpiewają i jestem szczęśliwy. No ale rodzina może mieć większe potrzeby. Więc nawet jeśli w tej chwili nie mamy tych pieniędzy, to nie chowajmy głowy w piasek, nie przytulajmy się do tych drzew, tylko po prostu coś róbmy dalej. Jeśli nie zapewnimy swojej rodzinie w tym roku czegoś fajniejszego, to zapewnimy za rok, za 2 lata. Ale idźmy w tym kierunku. O, jest trzecie, wiara. O tym, co już mówiliśmy, więc nie będę się powtarzał. Kolejny cytat. Sukces to stopniowa realizacja wcześniej ustalonych wartościowych celów, tworzących harmonijną całość i uszlachetnionych przez wiarę. Jak żeby było inaczej? Także stajemy się tacy, w jaki sposób myślimy. To jest tu, to przekłada się tu. To nie jest proste, to jest kurewsko ciężka praca, żeby wytworzyć wokół siebie tą pozytywną energię. Bo jeśli jest nam ciężko, mamy masę problemów, a chcemy wytworzyć tą energię, to musimy być pozytywni. Musimy pozytywnie myśleć, musimy myśleć przyszłościowo, musimy myśleć rozwiązaniami, a nie problemami. To jest kurewsko tak ciężkie. I kolejne cytaty. Wiem, że już macie dość, ale mi się one podobają. Chyba będą 3 ostatnie. Więc tak, Emerson powiedział: człowiek jest taki, w jaki sposób myśli przez cały dzień. Więc budowanie energii wokół siebie, pozytywnej energii. Bo no zauważcie, ja już to zauważyłem wiele razy. Jeśli chcesz coś fajnego, dobrego przyciągnąć, no to musisz naprawdę się na tym koncentrować, myśleć, działać po prostu. A to jak nie chce przyjść, to nie chce. Przyjść i nie przychodzić, albo przychodzi bardzo ciężko. Ale pomyśl, nawet nie zdążysz pomyśleć o czymś złym. Ono już przyjdzie. To jest kurwa fenomen życia, co? Chcesz coś dobrego, starasz się, działasz, jak po grudzie. A coś złego, nawet nie pomyślisz o tym, pojawia się
i rozpierdala ci życie. Niestety. Dobra. Marek Aureliusz. Życie człowieka jest takie, jakie są jego myśli. To, o czym mówiliśmy przed chwilą. Natomiast William James ujął to tak. Największym odkryciem mego pokolenia jest to, że istoty ludzkie mogą odmieniać swoje życie przez zmianę postawy życiowej. Stare mądre przysłowie to jest jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, albo jak posiejesz, taki plon zbierzesz. Nic dodać, nic ująć. Nauka. Trzeba pogłębiać wiedzę. Jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy się w dziedzinie, w której chcemy się realizować, musimy się doszkalać. Musimy się uczyć cały czas czegoś nowego. Nauka nie boli, bo większość z nas, odkąd skończyła szkołę, studia, stwierdziliśmy, że wszystko wiemy i już tyle się nauczyliśmy. Mam tak dość tych egzaminów, nauki, że już wszystko wiem i pierdolę, nie uczę się. No niestety tak nie jest, bo musimy się uczyć całe życie. A jeśli się nie uczymy, jeśli się nie rozwijamy, no to co robimy? No to się zwijamy. Także zdobywanie wiedzy, powtórzyłem to po raz trzeci, bo jeśli zdobywasz wiedzę, rośnie twoja pewność siebie, rośnie twoja wiara. Więc zobaczcie, jak się wszystko się ładnie zazębia. Wszystko jest powiązane. Jeśli chcemy osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, te wszystkie elementy są nam niezbędne. Nie możemy opuścić jednego. Nie możemy opuścić wiary, a wykonać wszystkie pozostałe czynności, no bo nam nie wyjdzie. No bez wiary nam nie wyjdzie. Bez pewności siebie nam nie wyjdzie. Musimy mieć, nie mówię, żeby tu tryskać pewnością siebie, walić po oczach ludzi swoim blaskiem, ale jakąś pewność siebie trzeba mieć. Choćby minimalną. To pomaga. Nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi. O, i to jest bardzo fajny punkt. Stosunek otoczenia do nas zależy od sposobu naszego myślenia. Tak jak sami o sobie myślimy, tak postrzegają nas inni. Zauważyliście to? Ja zauważyłem. Jeśli postrzegamy siebie jako nieudacznika, jako pierdołę życiową, tak będą nas postrzegać inni ludzie. To będzie wynikało z nas, będzie wynikało z naszej postawy ciała, z naszej mimiki, z naszych ruchów, z naszej gestykulacji, z naszej energii. Bo jeśli myślimy o sobie, że jesteśmy nic nie warci, że czego się dotkniemy, to zamieniamy w gówno, to tak odbierają nas inni ludzie. Idzie wtedy taki człowiek ulicą przygarbiony, wzrok spuszczony w ziemię, nie patrzy ludziom w oczy, bo nie ma pewności siebie, bo się boi. Tak go widzą inni ludzie. A ludzie są okrutni, powiedzmy sobie szczerze. Wykorzystują słabości innych. I taki człowiek, który pójdzie do pracy, no będzie miał przejebane. No niestety. Silniejsi zawsze lubią się wyżywać na słabszych. No chyba, że uczysz się, studiujesz prawa sukcesu, wtedy wiesz, że ze słabszych nie wolno drwić, nie wolno im dokuczać, nie wolno się nad nimi znęcać, trzeba im pomóc. Ale to wiedzą ludzie, którzy się ciągle uczą, doszkalają się i są w pewien sposób mądrzejsi od tych, którzy takich ludzi gnębią. Bo to nie jest fajne, to nie jest zabawne. Ludziom trzeba pomóc. Pod warunkiem, że oni sami chcą sobie pomóc. Bo to jest też klucz. Bo jeśli ktoś nie chce sobie pomóc, to nikt mu nie pomoże.
Weźmy na przykład niektórych bezdomnych. Spotykałem, nawet nie rozmawiałem nieraz z bezdomnymi. Gdzieś tam zaczepił mnie, bo panie, daj mi, bo wózek w supermarkecie, daj mi tam 2 złote, a ja mówię, nie mam 2 złote, bo tam jest żeton, a miałem 2 złote. No ale tak, nie będę na żuli wydawał. Ale jeśli ktoś, zauważyłem, bo jak jest jakiś obsraniec pijany, to nawet ode mnie nie dostanie 50 groszy. Ale jeśli widzę, że człowiek jest naprawdę w potrzebie, wtedy poratuję go jak najbardziej. Może z 3-4 razy rozmawiałem z takimi ludźmi. No, wylądowali na ulicy z różnych powodów. A to komuś dziecko umarło, a to popadł w długi i nie mógł sobie z tym poradzić. No ale najbardziej przykre jest to, że ci ludzie są tam na ulicy i oni nie chcą się stamtąd wydostać. No już oni sobie tam się urządzili w tym swoim bajzelku, urządzili się tam i oni, nie chce im się. Im jest wygodnie. I takiemu człowiekowi nie pomożesz, choćbyś nie wiem jak chciał. No bo on nie chce. Jemu tam jest dobrze. Tak samo człowiek, który myśli o sobie, że jest beznadziejny, że jest do dupy, że nic w życiu nie osiągnie i wyciągasz do takiego człowieka rękę, a on tą rękę odrzuca, bo on nie. Z różnych powodów nie. Więc takiemu człowiekowi nie pomożemy. Choćbyśmy nie wiem jak się starali. Hmm. Tak. Najpierw sami kształtujemy swoje nawyki, a później nawyki kształtują nas. Przechodzimy do następnego punktu, bardzo ważnego. Nawyki. Co robicie rano, kiedy budzicie się? Pierwsza rzecz. No ja wiem, faceci, wszyscy idziemy się odlać, nie? No ale to nie o tym mowa. Później. Dobra. Ja powiem wam, jaki jest mój nawyk. Wstaję rano, idę się odlać. Nie chce mi się wstać, jak każdemu z nas, ale jem śniadanie lekkie, bo bez śniadania nie ma co wychodzić na pole bitwy całego dnia. Jest śniadanko, kawa i co do kawy? Książka. Zawsze czytam do kawy. 15 minut sobie muszę poczytać i zacząć analizować dzień, który mnie czeka. Więc sobie układam sobie mniej więcej dzień. Znaczy ten dzień mam już ułożony, bo dzień wieczorem zapisuję sobie wszystko, co mam zrobić, ale rano sobie to utrwalam. Jadę pracować. To jest taki mój nawyk, a każdy ma jakiś inny. Ktoś może rano medytować, ktoś może rano robić zupełnie coś innego, ale nawyki nas kształtują. Czytanie. Czytanie książek z dziedziny rozwoju osobistego, biznesu, inwestycji, zdrowia fizycznego. To jest podstawa. Oczywiście całym, nie wiem jak to powiedzieć, w całym ogromie książek, które są napisane, które cały czas ktoś pisze, trzeba wyłuskać książki dla siebie. Ja też nieraz czytam książkę, no nie mogę, po prostu nie idzie mi, to nie dla mnie. W tej chwili czytam książkę Charaktery o ludzkich charakterach, jakby nie było, no i nie idzie. No czytam do końca, bo zawsze doczytuję książki, ale jeśli tam są o astrologii, o znakach zodiaku, to może coś w tym jest, ale czy charakter zależny od kształtu czaszki, czy znamion, no to są dla mnie pierdoły.
No ale złapałem się za tę książkę, już mam kilka stron, dobra, doczytam do końca. Ale musimy znaleźć dla siebie po prostu. Na przykład książkę Davida Gogginsa Nic mnie nie złamie. No kurde, taką tam o ponad 300 stron. No w moment przeczytałem. Wciągnęła mnie ta książka całkowicie. Jest zajebista, polecam wszystkim. Nie wiem jak kobiety, ale faceci musicie to przeczytać. David Goggins, najtwardszy skurwiel na świecie. Żołnierz amerykańskiej armii ze sił specjalnych na wojnie w Afganistanie, w Iraku, ultra biegacz. Także polecam, jest naprawdę książka wyjebana w kosmos. A David Goggins to jest mistrz. Dobrze. Tak. Nie otrzymasz niczego za darmo. No, czasami się otrzyma, ale to wiecie, nie można na to liczyć. Jeśli liczymy na to, że wygramy totolotka, a nic nie robimy poza tym, no to jest cholerna strata czasu, strata naszej energii, strata naszych pieniędzy. Bo wygranie w totolotka to jest, wiecie, ktoś zrobił badania, że 3 razy bardziej prawdopodobne jest, bardziej prawdopodobne jest, że 3 razy piorun w nas pierdolnie, niż że wygramy 6 w totolotka. 3 razy pod rząd, żeby nie było. Może być z przerwami. Także tu bym się nie koncentrował na tym, że dostaniemy coś za darmo. Czy ciocia z Ameryki nam przepisze spadek? No, a może ciocia z Ameryki ma jeszcze jakiegoś tam swojego, nie wiem, bratanki, siostrzeńca, jakoś tak jest. I może ma plan, żeby przepisać jemu czy jej. A ty czekasz. Czekasz na spadek. Nic nie robisz, tylko czekasz. I to jest gówniane, bo nie dostaniemy nic za darmo, a jeśli dostaniemy, to naprawdę to jest jakiś tam promil procenta, że coś na nas spłynie nagle. Także jak najbardziej zagrajmy sobie w totolotka. Nie nałogowo, bo to też nas może łatwo wciągnąć jak każdy hazard. Ale czemu nie? Jak się poszczęści, to super. Wspaniale. Ale raczej bym na to nie liczył. Więc trzeba pracować, robić coś swojego, a jakieś szczęśliwe zbiegi okoliczności zostawmy wyższej instancji, wszechświatowi, Bogu, kogo tam wierzycie. I tyle. Kluczem do sukcesu jest plan. Plan działania. Kolejny element w układance do sukcesu. Plan działania. Musisz mieć plan działania. Jeśli nie masz planu działania, to nie wiesz dokąd iść. Nie wiesz, co masz zrobić. Nie wiesz, co masz zrobić jutro. Nie wiesz, jaki masz postawić kolejny krok. Plan działania. Opracujcie sobie plan działania. Cokolwiek robimy, czy pracujemy na etacie, miejmy plan działania. Jak jutro będzie wyglądał mój dzień w pracy? Jaką zrobię sprzedaż, jeśli pracujecie w sprzedaży? Nie wiem, ile zrobię kursów, jeśli ktoś jeździ na taksówce. Nie wyjdę z samochodu, dopóki nie zrobię tyle i tyle kursów. No, jeśli mamy swój biznes, to nie muszę nikomu mówić, że musi mieć plan działania, biznesplan, bo to jest proste jak konstrukcja cepa. Nie będę się tu zagłębiał w ten temat, bo wszyscy wiemy, że żeby coś osiągnąć, musimy mieć plan, rozpisany plan. Nie w głowie, bo plan w głowie jest ulotny. No, także nie dojdziesz z punktu A do punktu B, jeśli nie masz rozpisanego planu działania. Dobrze. Tutaj mam jakieś. Myślę, że to są dosyć stare dane, ale mniej więcej to będzie
tak jak tutaj mam napisane, że 3% ludzi ma cele i plany na piśmie. I ci ludzie osiągają swoje cele, bo mają je rozpisane. 10% ludzi ma cele, plany w myśli. No lepiej już mieć cele i plany w myśli, niż w ogóle ich nie mieć. I 87% nie ma celów ani planów. Nie wiem, na ile są te dane poprawne, być może to w dzisiejszych czasach się zmieniło i ludzie są bardziej świadomi i większy procent jest ludzi, którzy mają swoje cele rozpisane bądź myślą o nich codziennie i je realizują. Dobrze, następny krok jest bolesny, ale no niestety niezbędny w drodze do sukcesu. Niepowodzenia. Po każdym niepowodzeniu, tak tu jest napisane, po każdym niepowodzeniu przychodzi dobra lub bardzo dobra okazja. No, myślę, że jest w tym sporo prawdy, bo jeśli przechodzimy przez jakieś niepowodzenia, to po drodze się czegoś nauczyliśmy. Po części zapracowaliśmy na sukces, do którego dążymy. Więc jeśli ktoś nas kopnie w dupę i się wywalimy, więc musimy się obtrzepać i iść dalej. Na każdej drodze do sukcesu będą niepowodzenia. Będziemy dostawać. Tak jak mówiłem kiedyś, życie jest wszechświat, jest przewrotnym skurwielem i będzie nam rzucał kłody pod nogi. A czym bliżej będziemy sukcesu, tym tych kłód będzie więcej i będą większe. Tak już jest. Nie wiem, dlaczego tak to jest, ale tak jest. Także nie wolno się poddawać, przejmować niepowodzeniami. One będą. Także trzeba wstać i ruszyć dalej. Nie ma innej opcji, bo jeśli się poddamy, to się poddamy i nie zrobimy tego, co chcieliśmy zrobić. A chyba o to nam chodzi w życiu, żeby coś fajnego osiągnąć, do czegoś fajnego podążać, coś fajnego w życiu zrobić. No i kiedy podniesiesz się po tym niepowodzeniu, które cię przytłoczyło, myśl o rzeczach wielkich. Nawet kiedy leżysz na glebie i wszechświat cię kopie, myśl o rzeczach wielkich. Myśl o rzeczach większych, niż jesteś w stanie osiągnąć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli dążymy gdzieś wyżej, być może tego nie osiągniemy, ale zawsze osiągniemy pułap niżej. Jest takie przysłowie. Jeśli strzelasz z łuku w księżyc, trafisz orła. Jeśli strzelasz w orła, trafisz kamień. I tak jest w życiu. Jeśli mamy wielkie cele, osiągniemy mniejsze. Jeśli mamy małe cele, osiągniemy malutkie cele. Więc musimy myśleć na większą skalę. No to jest trudne, tak? Ja wiem, że to jest trudne, bo jeśli stawiamy sobie olbrzymi cel przed sobą, to gdzieś w podświadomości jest to, że go nie osiągniemy. Ale dobra, idźmy tam. Zagłuszmy ten swój głos, który nam gdzieś tam szepcze i idźmy w to. Idźmy w to, a osiągniemy coś mniejszego, ale osiągniemy coś. Także myślmy na wielką skalę. Tak, nie bójmy się mierzyć wysoko. Kontakty. Kontakty z innymi ludźmi.
w drodze do sukcesu są niezbędne. Też mówiłem o tym w którymś z poprzednich moich nagrań. No musimy nawiązywać nowe znajomości, nowe kontakty. Jeśli mamy wśród swoich znajomych ludzi, którzy, nie wiem, pracują tylko na etacie i cały czas z nimi przebywamy, mogą to być wspaniali ludzie, oczywiście, i ja nie mówię, żeby zrywać od razu kontakty ze znajomymi bądź rodziną. Nie, w żadnym wypadku. Kochajmy tych ludzi, spotykajmy się z nimi, ale nie miejmy tylko tego kręgu znajomych. Szukajmy jeszcze gdzieś dalej. Szukajmy ludzi takich, jakimi chcemy być, tam gdzie zmierzamy. Jeśli chcemy być ludźmi majętnymi, to szukajmy kontaktu z ludźmi majętnymi. Ja powiem Wam na swoim przykładzie. Ja też nie mam bogatych znajomych. Mamy zamożnych klientów, ale powiem Wam jedno, jeśli na przykład jadę ze zleceniem do bogatego bądź zamożnego klienta i rozmawiam z tym człowiekiem, no ja się zupełnie inaczej czuję. Ten człowiek ci ludzie mają w sobie jakąś taką energię. 5 minut rozmowy z człowiekiem, który coś osiągnął, da Ci o wiele, wiele więcej niż całe godziny rozmawiania ze szwagrem przy piwie. A szwagier jest najmądrzejszy, szwagier się zna na piłce nożnej, na polityce, na religii i na biznesie się zna i na inwestowaniu, bo on czytał, że teraz się inwestuje w bitcoina. Tak. Także szwagrowskie żarty na bok, bo niektórzy szwagrzy są tacy. Ja mam takiego szwagra, jest zajebisty i też inwestuje w bitcoiny, ale on się na tym zna, bo on pracuje w banku i wie, o co kaman. Także szukajmy nowych znajomości. Oczywiście, jeśli mamy toksyczne środowisko, to koniecznie musimy je opuścić. Bo oni będą nas ciągnąć tylko w dół. Kolejnym punktem jest ponoszenie kosztów. Nie finansowych, tylko naszych. Emocjonalnych, czasami zdrowotnych. Jeśli naprawdę czegoś chcemy, tak jak mówiłem wcześniej, samo nie przyjdzie, musimy karować, żeby to osiągnąć. Musimy ponieść naprawdę wysokie koszty. Czasami są to koszty związane z rodziną, rozłąka, że nie widzimy swoich dzieci przez jakiś czas, bo naprawdę bardzo dużo pracujemy. Są przykre sytuacje, ale robimy je po to, żeby kiedyś było lepiej. Ja na przykład staram się jak najwięcej spędzać czasu z dziećmi i to robię. Nie pracuję od rana do nocy. Dlatego mam takie mizerne efekty. No kurde, powiedział i wymyślił i powiedział, nie? Ale każdy różne koszty musi ponieść. Tak, żeby z tego się nie obejdzie. Ostatni cytat na dzisiaj. Miał być ostatni. No to był przedostatni, teraz jest ostatni. Jeśli chętnie i dobrze pracujesz, będziesz lepiej nagradzany. Nagroda może Cię spotkać w najmniej oczekiwanym momencie lub z niespodziewanego źródła. Także tu jest kolejny temat: praca. Ciężka praca. Jeśli masz swoją firmę, no to wszyscy wiemy, że no trzeba ciężko pracować, nawet zapierdalać trzeba, bo inaczej się nie da się. Nie da się. Ale nawet jeśli pracujesz na etacie, daj z siebie troszkę więcej. Ja na przykład jak pracowałem na etacie zawsze, bo wiadomo, pracownik etatowy ma zakodowane coś takiego, że wykonać minimum i o 15 wypierdalam i nie mamy tam. Do końca dnia, do rana nie myślę o pracy. To jest mentalność człowieka pracującego na etacie. Nie wszyscy to mają oczywiście, ale większość przeważnie budżetówki mają pracownicy na etacie.
do 15, jeszcze przed 15, zamknąć okienko, biurko, posprzątać. Nie ma mnie, nie myślę o pracy, nic ponad to, co mi każą zrobić, nie wychylam się. I to nie jest dobre podejście, bo nas to nie buduje. Takie na odwal się, iść do roboty. Dajmy z siebie coś więcej. 5% więcej. Wykonajmy pracy, którą nam menadżer, kierownik, szef przydzieli. My się lepiej z tym poczujemy. Poczujemy, że się rozwijamy, coś zrobiliśmy fajnie, a nie tylko konieczne minimum. I jutro będziemy mieli trochę mniej pracy. Chociaż nie do końca, bo jutro zrobimy 5% więcej. I to jest dobre podejście. I to nas kształtuje. Nasze nawyki, nasz sposób myślenia. Bo kto wie, może dzisiaj pracujemy na etacie, a jutro otworzymy swoją firmę i już mamy nawyk. Mamy wypracowany nawyk robienia czegoś więcej. Więc otworzymy firmę i już nam będzie łatwiej. Bo będziemy robić więcej. Co dzień więcej, co dzień więcej. Także tak. O czym to mówiliśmy? Relaks, chwilę spokoju, czas dla umysłu, dla duszy. Mega ważne. W tym całym zamieszaniu, w tym bałaganie, w tym harmidrze, który nas otacza, musimy mieć chwilę dla siebie. Usiąść, pomyśleć, poczytać, posłuchać czegoś, muzyki, pół godziny tylko dla siebie, codziennie. To jest naprawdę bardzo ważne dla zdrowia psychicznego. Tym bardziej, że jeśli pracujemy cały czas z ludźmi, jesteśmy non-stop z ludźmi, bo taką mamy pracę. Więc musimy od tych ludzi odpocząć, chociaż nie wiem, może kochamy ludzi, kochamy z nimi przebywać, ale te pół godziny minimum dziennie powinniśmy spędzać samotnie. Wtedy fajne pomysły do głowy przychodzą. Ja mam rodzinę, mam kochane dzieciaki, ale zawsze potrzebuję mieć chwilę spokoju, chwilę tylko dla siebie. Akurat w domu nie mam takiej możliwości, ale jadę samochodem, dużo jeżdżę po mieście do klientów, więc ten czas spędzony w samochodzie jest czasem dla mnie. Chociaż mijam innych kierowców, mówią mnie, ale to jest czas dla mnie. Także bardzo ważne. Relaks, medytacja, jeśli ktoś medytuje. Relaks. Też każdy z nas potrzebuje chwili relaksu. Nie możemy non-stop być na wysokich obrotach, bo to nas zabije, zniszczy, popadniemy, nawet jeśli osiągamy sukcesy, ale jesteśmy cały czas nakręceni. To jest też bliskie do depresji. Dlaczego ludzie sukcesu też mają depresję? Chociaż wydawałoby się, że niczego im nie brakuje. Mają kasę, mają rodziny, mają świetne samochody, wyjeżdżają sobie na wakacje gdzie chcą, a mimo to wpadają w depresję. Ciężko mi to zrozumieć. Ja bym nie wpadł w żadną depresję, mając tyle kasy, ale no tak jest. Być może ci ludzie za dużo pracują. Słyszeliście na pewno historię biznesmenów, że dzieci biznesmenów opowiadali, że na wakacje jeździli, na super wakacje jeździli, w najlepsze kurorty świata, ale bez taty. Mama i dzieci. Bo tata budował firmę i siedział w domu. A później, jak tata zbudował firmę, gdzie mógł sobie pozwolić na wakacje z dziećmi, to dzieci były już dorosłe i jeździły na wakacje z własnymi dziećmi. Coś za coś, nie? Także relaks, czas spędzony z najbliższymi. No przecież jeśli ktoś wyjedzie na tydzień z rodziną, to się firma nie zawali.
Można być pod telefonem. Jesteś w Turcji, jesteś pod telefonem. Ja w tamtym roku byłem na wakacjach. O, był na wakacjach, ja pierdolę, ale gość. No dobra, byłem, ale byłem cały czas pod telefonem. Dzwonili do mnie klienci. No nie mogłem sobie pozwolić, mając swoją firmę, żeby... A nie mam nikogo, kto by mógł odbierać telefony, więc musiałem odbierać te telefony. Na basenie, telefon gdzieś tam leży, potem oddzwanianie. No, w chuj rachunek zapłaciłem wtedy. No ale jeśli nie odbiorę telefonu od klienta, no to mój klient zadzwoni do kogoś innego. Ktoś inny przyjdzie, wykona usługę, no i być może tam zostanie. I stracę klienta. No tak jest. Natomiast mój kolega, z którym byliśmy, pracuje na etacie, on miał wyłączony telefon przez cały pobyt. Jego nic nie interesowało. Z jednej strony fajne, nie? Ale tak jak mówię, coś za coś. Są dwie strony medalu. Ale można wyjechać, nawet mając swoją firmę. Można wyjechać, mieć ten telefon przy dupsku cały czas. Czasami odłożyć, ale później można sobie wieczorem oddzwonić i zapłacić duży rachunek. No ale kogo nie stać. Jak prowadzisz swoją firmę, to masz kasy jak lodu. Mit, mit. Masz swoją firmę, to masz długi, masz ZUSy skarbowe, ale jest o wiele lepiej niż praca na etacie, bo jesteś szefem sam dla siebie. I zawsze jest więcej tych pieniędzy niż na etacie. Nie ma co ukrywać, ale jest poziom podwyższonego stresu. Czasami niebutnego stresu. Dlatego nie każdy się nadaje do prowadzenia firmy. Ktoś się nie nadaje, ale kurwa nie mam innego wyjścia, już za daleko zabrnąłem. Ja żartuję. Ciężko byłoby mi teraz wrócić na etat. Naprawdę. Być zależnym od kaprysów przełożonych. A poza tym wiecie, że moją wielką pasją jest aktorstwo i tutaj też działam, więc nie muszę, mając swoją firmę, jeśli jest jakiś plan, to po prostu tak sobie ustawiam plan pracy, że jadę na plan filmowy, a zlecenia przekładam. Dzwonię do klienta, słuchaj, Zdzisiek, ale zobaczymy się jutro. A Zdzisiek mówi, spoko, nie ma problemu. Dobrze. I też mały powrót do tego, co było wcześniej, a mianowicie to, co nam się przydarza w życiu, nie jest aż tak ważne, jak sposób, w jaki na to zareagujemy. Może nam się przydarzyć naprawdę przykra sytuacja. Zrządzenie losu. Ale zrządzenie losu ma tylko swoją moc w tym, co nam rzuciło pod nogi. Naszą mocą jest to, jak my na to zareagujemy. Czy się poddamy, czy pójdziemy dalej. Także jeszcze raz powtórzę, nie jest ważne to, co nam się w życiu przydarza, ale to, w jaki sposób zareagujemy na to. Jak dalej pójdziemy, w którą stronę. Niezmiernie ważne. Właśnie, ziarno wielkości. Każdy z nas ma w sobie ziarno wielkości. Jakieś talenty. I tylko od nas zależy, co my z tym zrobimy. Jest masa ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić w swoim życiu. Szukają swojego ukrytego talentu. No nie mogą go znaleźć. Może tak być, ale zakładam, że każdy ma w czymś jakiś talent. Każdy w czymś może być dobry. Nawet jeśli nie jest dzisiaj dobry, może być dobry jutro, pojutrze, za rok. Jeśli się tego nauczy i wyszkoli się w tym kierunku. Więc jeśli szukamy jakiegoś talentu w sobie, jeśli chcemy coś robić, a nie wiemy co i nie możemy tego znaleźć sami w sobie, słuchajmy ludzi, bo ktoś może nam coś fajnego podpowiedzieć. Na przykład znajomy ci powie, ty Baśka, ale ty zajebiście śpiewasz.
Pierdolisz, ja śpiewam? Ale już jest ziarno tutaj. Nie, może rzeczywiście ja ładnie śpiewam. No dobra, może nie zostaniesz super piosenkarką, wokalistką, bo już masz 50 lat, 40, ale możesz śpiewać dla frajdy. Możesz nagrać swoją płytę. Teraz nagrać płytę, masz komputer, wynajmujesz studio za parę złotych, ktoś ci napisze muzykę. Nieduży koszt. W 3 egzemplarzach wydasz płytę, sprzedasz, czy zostawisz dla siebie. Masz nagraną płytę. Nie wiem, cokolwiek. Ktoś ci powie, świetnie tańczysz. Serio? No, idź do jakiejś grupy tanecznej, zacznij wygibasy robić. Dla frajdy. Bo też może ktoś ci podpowiedzieć fajną rzecz zawodową, że jesteś dobry, na przykład masz talent jako prawnik. I gdzieś tu się światełko zapala. No kurde, rzeczywiście, no trochę ogarniam temat, nawet się tym interesuję. Idź w to. Co szkodzi? Wiecie, nawet jeśli masz ileś tam już lat za sobą. Teraz głośna sprawa z ostatnich dni. 82-letni, o ile się nie mylę, ale gdzieś w tym wieku, mężczyzna zdawał maturę. Nie zdał, ale można. Podszedł do matury. Zda za rok, trzymam za niego kciuki. Wszystko można. Może nie osiągniesz spektakularnych sukcesów, ale rób coś dla frajdy. Czemu nie? A nie wiadomo, dokąd nas to zaprowadzi. Tak samo ja. Prowadzę tam swoją małą firmę, grywam czasami w serialach, gdzieś w reklamach, ale zacząłem ten kanał robić, nagrywać wideo. Dlaczego? Bo stwierdziłem, że to może być fajna przygoda i pomyślałem sobie, ciekawe, dokąd mnie to zaprowadzi. Coś nowego. Zacząłem robić coś nowego, co coraz bardziej mnie ekscytuje. Może te moje filmy nie są jakieś super, nie jak innych mówców czy chłopaków, którzy prowadzą kanał od wielu lat, ale robię. Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Jest fajna zabawa. Także coś trzeba znaleźć, w czym będziemy się szkolić, a później specjalizować. Mówię wam, to jest to. O, sposobności otwierają się przed tymi, którzy jej szukają. Szukajcie, a znajdziecie. Tak to było? Ktoś tak kiedyś powiedział. Wiele, wiele lat temu. Także szukajmy gdzieś tych swoich dróg, ścieżek, a coś się pojawi fajnego. Naprawdę. Szkoda życia na siedzenie przed telewizorem. Kurwa! Trzeba ruszyć swoje dupsko i coś zacząć robić. Możemy znaleźć coś fajnego, co możemy robić w życiu. Naprawdę. No bo wiecie, właściwa pora lub okazja nie istnieje. Nigdy nie będzie odpowiedniej pory, aby zacząć. Zawsze coś nam będzie przeszkadzać. A to deszcz, a to mróz, a to samochód nam się zepsuł, a to tamto. Nigdy nie będzie idealnego czasu. Idealny czas jest teraz, żeby zacząć. Dzisiaj, jutro, z samego rana. Jeśli już dzisiaj nie, no to jutro z samego rana. I zaczynamy. Sposobności są wszędzie. Szukajmy ich. Miejmy oczy otwarte. Miejmy uszy nastawione. Słuchajmy, co się dzieje wokół nas. Wtedy pojawią się pomysły, pojawią się sposobności. One są wszędzie, tylko trzeba je umieć zauważać, a to jest bardzo trudne.
A jeśli się pojawią, jeśli je wykorzystamy, to może być naprawdę początek czegoś wielkiego, czegoś fantastycznego, świetnej przygody, fajnego biznesu. Szukajmy sposobności. Otwórzmy się na nie, wierzmy i bądźmy gotowi. Nie czekajmy na właściwy moment. Bo właściwy moment może nigdy nie nadejść. Tak. Czas. Wkraczamy w erę czasu. Tak naprawdę nigdy nie jest za późno, żeby coś zacząć. Ale zawsze zacząć jest lepiej wcześniej. Przykład. Jeśli zaczynasz biznes w wieku 40-50 lat, masz rodzinę, masz kredyty, masz zobowiązania, bardzo ciężko jest to wszystko wykonać. Naprawdę. Bardzo ciężko. Jeśli masz 20-30 lat, zakładasz biznes, nie masz zobowiązań finansowych, rodzinnych, jest naprawdę o wiele, wiele, wiele łatwiej. Wtedy, jeśli mądrze to pokierujesz, to naprawdę szybko można osiągnąć sukces. Możesz pracować 24 godziny na dobę i żona nie będzie ci pierdoliła za uchem, że dlaczego nie wróciłeś do domu? Dlaczego tyle siedzisz w tej pracy? O wiele łatwiej jest. Później naprawdę jest ciężko. Także czas. Nigdy nie jest za późno, ale czym wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Uwierzcie mi. Tak, nasze życie to zawody z czasem. Codziennie przeciągamy tą linę, siłujemy się z czasem. No i niestety on wygrywa. Jesteśmy coraz starsi, jesteśmy coraz słabsi i czas nie ma dla nas litości. Nie ma litości. Wali nas po bokach. Czasem w ryj. Także trzeba szybko coś robić, szybko reagować, szybko coś tworzyć. Bo ten czas mija, bardzo szybko mija. Już mam 50 lat, a wczoraj byłem dzieckiem. I patrząc, wiecie co? Jeszcze się nie wybieram na tamten świat. Nikt się nie wybiera i nikt nigdy nie chce się tam wybrać, ale to jest nieubłagane i każdego z nas to czeka. Ale tak sobie myślę, że na łożu śmierci, jak już będzie się leżało, żeby popatrzeć w przeszłość i być dumnym z tego, co się osiągnęło. Może nie osiągniemy spektakularnych sukcesów, olbrzymich firm, wielkiej sławy i wielkich pieniędzy, ale żeby osiągnąć coś, żeby coś swoim dzieciom zostawić, żeby nauczyć czegoś nasze dzieci, dać im jakieś wzorce swoją postawą, swoimi czynami, bo dzieci nas obserwują. Jeśli rodzice się poddają, jeśli rodzice są ciągle załamani, dzieci to widzą i robią to samo, co my. Chcąc, nie chcąc. Czekam, jak przeleci. Zawsze na planie filmowym jest dźwiękowiec. Stop, 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 samolot. Wszyscy przerywają. On siedzi w tych słuchawkach, on nawet słyszy, jak samolot leci w Nowym Jorku. Stop, stop. Dobra, możemy? Dobra, akcja, jedziemy. Tak jest właśnie na planach filmowych.
śmiekowcy, wszystko słyszę. Czas zweryfikuje, czy ruszysz do przodu, czy osiągniesz sukces, czy pozostaniesz w miejscu. To, co robisz ze swoim czasem, czas to przyszłość. Jeśli mądrze wykorzystasz czas, on ci to wynagrodzi. Także mądrze wykorzystujmy czas. Tak, taki banał. Wykorzystujmy każdą minutę swojego życia, każdą godzinę. No może to jest banał, ale to nie jest banał. Każda sekunda, każda minuta, każda godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok, życie mijają bezpowrotnie. Tego się nie cofnie. Także wykorzystujmy czas mądrze. Szanujmy go, nie trwońmy go bezmyślnie. To jest chyba najważniejsza rzecz, jaką mamy. Jest za darmo, bo czas jest dany nam za darmo, a jest jednocześnie najcenniejszym czymś, co możemy dostać za darmo. Także wykorzystujmy go naprawdę. Bądźmy w tym na 100%. Jeśli pracujesz, to pracuj całym sobą. Jeśli się bawisz, to baw się na całego. Nie myśl o niczym innym. Jeśli odpoczywasz, odpoczywaj. Jeśli cokolwiek robimy, bądźmy w tym na 100%. Nie powierzchownie. Idziesz do pracy, a myślisz o weekendzie, o grillu z kumplami. Jesteś na grillu z kumplami, a myślisz, co w poniedziałek będzie w pracy. To jest ani praca, myśląc w pracy o czymś innym. Nie pracujesz na 100%, nie jesteś efektywny. Jeśli jesteś na tym grillu, bawisz się, powinieneś się zrelaksować, odciąć się całkowicie, ale jeśli myślisz o pracy, co masz do wykonania w poniedziałek, to też będzie chujnie zabawa. Także bądźmy na 100% w tym, co w tej chwili robimy, w danym momencie, tu i teraz. Liczy się tu i teraz. Bo tak powinno być. Nie liczy się wczoraj, bo wczoraj już było. Nic nie poradzimy, nic nie zmienimy. To jest za nami. Nie liczy się jutro, bo ono dopiero nadejdzie. Liczy się dzisiaj, tu i teraz. To, co zrobimy dzisiaj, zbuduje nam jutro. Zbuduje nam pojutrze, zbuduje nam za miesiąc, rok. To, co robimy teraz. Dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Jeśli zapanujemy nad swoim czasem, to zapanujemy nad swoim życiem, bo życie to czas. Także dzień jutrzejszy jest czystą kartką papieru, którą możemy zapisać jak tylko chcemy. To jest nasze. Nikt nam tego nie zabierze. Ludzie sukcesu wykorzystują zasadę wykonać to, co jest niewykonalne. Na przykład Elon Musk. Czy jeszcze kilkanaście lat temu ktokolwiek by sobie pomyślał, że prywatna firma będzie wystrzeliwać na orbitę okołoziemską satelity? Nie. To było tylko w kręgu możliwości państw. Czy kilkanaście może nie, ale kilkadziesiąt lat temu, czy ktoś by sobie pomyślał, że w telefonie komórkowym będziemy mieć wszystko? Aparat, dyktafon, będziemy mogli prowadzić rozmowy wideo. To była jak abstrakcja jakaś zupełnie, to niemożliwe było. Pojawił się taki facet jak Steve Jobs, oczywiście z całym swoim zespołem. Stworzyli smartfony. Także ludzie sukcesu robią to, co jest niewykonalne.
Jeśli ktoś im mówi, że tego nie da się zrobić, oni to robią. Na przekór wszystkim okolicznościom. Także jest to bardzo ważna zasada ludzi sukcesu, robić to, co jest niewykonalne. Nie mówię, żebyśmy my to robili, bo nie wszyscy jesteśmy geniuszami pokroju Ilona czy pana Jobsa, ale możemy robić coś innego. Coś, co dla nas jest niewykonalne. Możemy przełamać te bariery i zrobić to, wykonać to. Kurwa, czemu nie? Proste, nie. Dobra. No, tak jak już mówiłem, nie wyczekujmy sposobności, bo one się nigdy nie pojawią. Po prostu trzeba działać tu i teraz, brać to, co mamy w zanadrzu, to, co możemy chwycić, bierzemy i robimy coś z tym fajnego. No dobrze, zbliżamy się do końca. I mam taką fajną historię o nas, o ludziach, trochę tak o naszym postrzeganiu świata i sposobie myślenia. W bardzo zamierzchłych czasach ludzie zaczęli nadużywać swojej wiedzy, mądrości i szło to w bardzo złym kierunku. Więc zebrała się Rada Mędrców, aby ustalić, co z tym fantem począć. Więc usiedli, najstarszy mędrzec mówi: człowiek źle wykorzystuje sekret sukcesu i szczęścia. Zmierza to w bardzo złym kierunku. Musimy człowiekowi go zabrać i schować tak, żeby już nigdy go nie znalazł. Czy macie jakieś propozycje? No i jeden z mędrców, niższy rangą, mówi: no to zakopmy ten sekret szczęścia i sukcesu głęboko w ziemi. Tam człowiek na pewno go nie znajdzie. Na to najstarszy mędrzec mówi: nie, człowiek nauczy się kopać najgłębsze dziury w ziemi i znajdzie tajemnicę szczęścia i sukcesu. Na co mówi kolejny mędrzec: wiem, co zrobimy. Zatopmy tajemnicę szczęścia i sukcesu w najgłębszej otchłani oceanu. Na to najstarszy rangą mędrzec powiedział: nie możemy tego zrobić. Człowiek nauczy się głęboko nurkować i znajdzie tajemnicę sukcesu i szczęścia. Na to kolejny mędrzec powiedział: zanieśmy tajemnicę szczęścia i sukcesu wysoko w góry, na najwyższy szczyt i tam schowajmy. Na to najstarszy rangą mędrzec powiedział: nie możemy tego zrobić, bo człowiek nauczy się wspinać na najwyższe szczyty i znajdzie tajemnicę szczęścia i sukcesu. Więc jeden z mędrców mówi: no nie wiem, poddajmy się, bo nie ma takiego miejsca na ziemi, gdzie człowiek w końcu nie dotrze. Nie ma takiego miejsca, gdzie możemy ukryć tę tajemnicę, żeby człowiek jej nie znalazł. Zapadła chwila ciszy. Na to najstarszy mędrzec rzekł: ja wiem, co zrobimy. Ukryjemy tajemnicę szczęścia i sukcesu w samym człowieku, w jego środku. Tam na pewno nie będzie szukał. Ja pierdolę, dzik. Patrzę, co tam w krzakach. A tu dzik łazi. Ja pierdzielę, zobaczcie. Ale i jajca. Kurde, fajny, nie? Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. No, nie mam nic do żarcia dla ciebie, stary. Ukryjmy tajemnicę szczęścia i sukcesu w samym dziku.
tam człowiek nie będzie szukał. No dobra. I od tamtej pory człowiek przemierza cały świat w poszukiwaniu sekretu, szczęścia i sukcesu. Gdzie jest ten sekret w środku samego człowieka? I tym oto akcentem będziemy kończyć dzisiejszy program. Ten dzik cały czas tutaj chodzi, wiecie? Jest blisko mnie. Teraz tutaj. Dupę mu widać w krzakach. Także kończymy, bo dzik się do ataku zbiera. Dobra, kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie, power from hell, bo potęga jest w was.